Łowcy smoków. To francuska kreskówka z 2006 roku, która otrzymała 2 sezony i 1 film pełnometrażowy. I dzisiaj zrecenzujemy sobie tą kreskówkę. Otóż, jak na 2006 rok, to jest najlepsza kreskówka w historii. Jak na te lata, to naprawdę to jest po prostu perfekcja. To jest po prostu czysty geniusz. Już samo intro tej kreskówki to jest najbardziej idealna rzecz w całym wszechświecie. Jak ktoś nie ma czasu obejrzeć całych odcinków, to chociaż niech intro zobaczy, bo to jest po prostu magia. Kreskówka opowiada o przygodach Lian Chu, szlachetnego wojownika, oraz Gwizdo, skąpego gościa, który lubi kontrakty. No i jeszcze mają zwierzęcego sidekicka Hektora, który jest takim klasycznym zwierzęcym sidekickiem, wiadomo. No i umie mówić, bo wiadomo, w sumie wygląda jak królik, a jest smokiem. Jeszcze zachowuje się jak pies. Takie kombo. I tutaj generalnie autorzy uniknęli rzeczy, która się przytrafia bardzo często, mianowicie wiecie, jak ktoś jest skąpy w kreskówkach, to często jest nielubiany. Tutaj autorzy tego nie zrobili. Gwizdo jest skąpy, wiadomo, lubi hajs, lubi kontrakty, ale nie jest skąpy do stopnia, w którym można byłoby go nie lubić. Nie. Czasami, prawda, podrze kontrakt, na przykład dla przyjaciela czy coś. Czasami jest w stanie zrobić coś za darmo. Generalnie da się go lubić. No, Lian Chu oczywiście też da się lubić i Hektora też. Jeśli chodzi o same smoki, ponieważ no w sumie łowcy smoków, prawda? Nazwa zobowiązuje. Tych smoków w kreskówce jest bardzo dużo i prawie w każdym odcinku pojawia się przynajmniej jeden nowy smok. Generalnie jeśli chodzi o różnorodność tych smoków, no to te smoki są bardzo różnorodne. Zarówno jeśli chodzi o ich designy, jak i o umiejętności, które posiadają. Jeśli chodzi o odcinki, to nie są wcale nudne, jak niektórzy mówili. Są bardzo ciekawe i interesujące. I zawsze Lian Chu znajduje jakiś fajny i unikalny sposób na pokonanie konkretnego smoka, co jest bardzo fajne. Generalnie wszystkie odcinki są fajne, no oprócz jednego. Znaczy on też jest jeszcze w miarę fajny, ale ten odcinek składa się dosłownie z pociętych fragmentów poprzednich odcinków, sklejonych ze sobą. To jest dosłownie to. To nie ma tam prawie nic nowego. No, raptem jakiś odcinek trwa 20 minut, z czego 15 minut już widzieliśmy wcześniej. 15 minut to po prostu są fragmenty odcinków, a 5 minut to jest coś nowego, tak więc no trochę słabo, ale nawet jest też fajny. Jak na tamte czasy, to nie ma co narzekać. Animacja, jak na 2006 rok, jest absolutnie genialna, no a jak na dzisiejsze standardy też jest całkiem dobra. I generalnie koncept tego świata, tego skyblocka, że tak powiem, tych lewitujących wysp jest bardzo fajny. I muzyka, zapomniałem wspomnieć, że muzyka w pierwszym sezonie jest bardzo chwytliwa, wpada w ucho. Tam są bodajże chyba jeden utwór jest chyba tylko. W pierwszym sezonie chyba jest tylko jeden utwór, z tego co pamiętam. Nie mam pojęcia niestety jak się nazywa, a szkoda, bo jest bardzo chwytliwy. No, ale za to w drugim sezonie mamy tam już chyba bodajże 2 utwory. Jeden, który się odpala podczas walki, jak są jakieś mroczniejsze momenty, a drugi, który się odpala podczas takich, wiecie, takich chillowych scen, na przykład po prostu jakieś tam latanie pomiędzy wyspami, czy coś w tym stylu. Generalnie są bardzo fajne, aczkolwiek ten pierwszy przypomina mi bardzo utwór z filmu Under the Skin. To jest tak podobne do tego utworu, który był w Under the Skin, że ja zaczynam wierzyć, że to nie był przypadek i się naprawdę wzorowali na łowcach smoków podczas tworzenia Under the Skin. Swoją drogą właśnie Under the Skin ma najlepszą muzykę, taką horrorową, jaką słyszałem w historii. Film sam sobie może nie jest straszny, ale muzyka robi swoje. Ale dobra, wracając do recenzji. Zarówno dubbing angielski, jak i polski są świetne. Aktorzy głosowi robią tutaj kawał dobrej roboty. No a żarty są, cóż, śmieszne. Cóż, w jednym odcinku mamy prawdopodobnie zrobionego retcona, ponieważ widzimy smoka, który spalił wioskę Lian Chu. Tak, i to niezbyt jest poprawne, jeśli chodzi o to, co później widzimy w filmie, ale w sumie z drugiej strony to jest wspomnienie, więc Lian Chu mógł coś tam przeoczyć, że tak powiem. A poza tym nie mamy nigdy w kreskówce pokazane, jak ten smok pali tą wioskę. Tego momentu nie mamy. Mamy tylko pokazanego smoka i mamy później pokazaną płonącą wioskę, więc to wcale nie musi być konkretnie retcon, ale no, jakieś małe niedociągnięcie może to być. W każdym razie, pomniejsze błędy animacji i absurdy się zdarzają, ale
Mimo to Łowcy Smoków otrzymują ode mnie absolutne i niepodważalne 10 na 10. To jest najlepsza francuska kreskówka, najlepsza kreskówka z 2006 roku i jak na dzisiejsze standardy również jest bardzo dobra. W ogóle dostajemy w jednym odcinku, w 2 odcinkach, coś, czego nawet w dzisiejszych kreskówkach często nie doświadczamy. Mianowicie w jednym odcinku Lianczu i Gwizdo jadą w pewne miejsce. Po prostu. I w następnym odcinku nadal są w tym miejscu. Można było po prostu zrobić, nie wiem, walić was widzowie, po prostu jadą tam do miejsca, nie wyjaśniamy kompletnie, co się tam z nimi działo i później robimy w następnym odcinku, wszystko się resetuje i są z powrotem w tawernie. Ale tak nie zrobili. Linia czasowa nie jest w tym momencie przerwana, więc to jest po prostu genialne. Tak. Generalnie, tak jak już mówiłem, Łowcy Smoków jako kreskówka otrzymują ode mnie 10 na 10. Jednak również powstał film, tak jak już mówiłem. I cóż, wiecie, jak zwykle jest tak, że jak jest jakaś kreskówka i później powstaje na jej podstawie film, to ten film jest, cóż, zły, tragiczny, okropnie zły. I cóż, w tym wypadku niestety również tak jest, ponieważ... Nie, żartuję. Film też jest genialny. Co prawda na początku myślałem, że to jest reboot, ale na szczęście okazało się, że to po prostu prequel, który się dzieje 20 lat przed kreskówką. W filmie owszem pojawia się kilka smoków z kreskówki, jednak pojawia się również parę nowych, więc fajnie. Dostajemy ponownie śmieszne żarty, dostajemy bardzo śmieszny żart. Mamy żart o tym, jak szczery jest Lianczu, wiecie, bo tam udawał, że śpi i generalnie nie będę wam spoilerował, ale polecam obejrzeć, bo naprawdę bardzo śmieszne żarty są. Mamy najbardziej epicką, najpiękniejszą scenę w historii animowanych filmów. Ta scena plus ta muzyka od Jalan Jalan, bodajże tak się ten gościu nazywa, to jest po prostu istna magia. Absolutnie najlepsza, najpiękniejsza scena w historii animowanych filmów. A propos animacji, to animacja w tym filmie jest dobra, oczywiście, jak na tamte czasy jest dobra, dzisiejsze standardy również jest ok. Ale właśnie a propos tej animacji i wyglądu postaci. Postaci wyglądają jak 3D wersje postaci z kreskówki, więc no, tak jak powinny wyglądać. A generalnie sam styl animacji nadaje temu filmowi takiego klimatu specyficznego. I takiego trochę przypominającego styl Shreka i właśnie... Mam śmieszną historię z tym związaną, ponieważ kiedyś, jak jeszcze byłem w przedszkolu, to było bardzo dawno temu, w odległej galaktyce, no to generalnie tam, nie wiem, pani jakaś przedszkolanka właśnie się pozbywała niepotrzebnych rzeczy, które, nie wiem, dostała od kogoś albo po prostu, nie wiem, kupiła kiedyś i nie używała. I generalnie właśnie tam miała płytę Łowców Smoków, na której, co ciekawe, były tylko 2 pierwsze odcinki z serialu, a na okładce był po prostu plakat filmu na okładce, więc to było trochę dziwne, ale właśnie pani, tego nigdy nie zapomnę. Nigdy tego nie zapomnę. Pani przedszkolanka powiedziała, że to jest Shrek. Co? Kurde, jak można pomylić Łowców Smoków ze Shrekiem? No jak? Swoją drogą mam tą płytę do dziś. Tylko nie wiem gdzie. Gdzieś się zapodziała, ale gdzieś tam jest. W piwnicy najpewniej, czy gdzieś. W każdym razie tak. Film również warto obejrzeć. Jest dostępny na YouTubie, zarówno po polsku, jak i po angielsku. Cały serial również można obejrzeć na YouTubie, co prawda tylko po angielsku. Ale też z tego co widziałem, kilka odcinków zostało również wrzuconych po polsku. Polecam obejrzeć, a jak ktoś nie ma czasu, to polecam chociaż intro obejrzeć, bo to jest najbardziej idealna rzecz w tym wszechświecie. No i cóż, generalnie zarówno film, jak i kreskówka dostają ode mnie 10 na 10. I cóż, to tyle. Swoją drogą trochę szkoda, że ta kreskówka jest tak mało znana i tak niedoceniana. Szczególnie, że tak jak już mówiłem, liczba smoków w tej kreskówce jest po prostu fajna. No weźcie, Łowcy Smoków, adekwatny tytuł, bo w każdym odcinku smok. Generalnie również dostajemy najsłodszego smoka w historii wszechświata. On jest absolutnie idealny, absolutnie przesłodki. Nie powiem wam dokładnie, o którego smoka mi chodzi, ale powiem wam, że pojawia się w odcinku 14 sezonu 2, tak więc polecam naprawdę obczaić, bo to jest najsłodszy smok w historii. W każdym razie to na tyle. No, to tyle na dziś. Polecam obejrzeć zarówno kreskówkę, jak i film.
No i widzimy się w następnym odcinku. W sumie ta kreskówka zainspirowała mnie do tego, abym zrobił listę top 10 najlepszych kreskówek w historii, więc spodziewajcie się, że ta lista kiedyś wyjdzie w najbliższym czasie.